Cześć! Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku z Malty. Ostatnio mogliście zobaczyć, jak wygląda ulica, przy której mieszkamy, a dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę po okolicy, dlatego że zatrzymaliśmy się w Zatoce Świętego Pawła i dzisiaj pokażemy Wam, co ciekawego tutaj można w ogóle zobaczyć. 5 minut od naszego mieszkania mamy już morze. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Taka ciekawostka tutaj, bo przechodzimy właśnie sobie promenadą nad morzem i są tutaj baseny przeznaczone do kąpieli. Teraz trochę słabo je widać, dlatego że jest bardzo wysoki poziom wody, więc też oczywiście nikt tutaj nie pływa, ale latem normalnie ludzie przychodzą się tutaj kąpać i bardzo ciekawie to wygląda, dlatego że po prostu to jest woda z morza, która wpływa do tych małych basenów odgrodzonych kamieniem i normalnie w środku można pływać. Tutaj o wiele lepiej to widać. Są nawet zrobione schodki, żeby można było do tego basenu sobie zejść. Jest zostawiona dziura w środku, z którą wpływa woda z morza. Bardzo ciekawe rozwiązanie, naprawdę. Gdybyśmy tutaj byli latem, to myślę, że na pewno byśmy skorzystali z kąpieli. Na wybrzeżu znajduje się tutaj wieża Wignacourt i to jest najstarsza zachowana wieża obronna na wybrzeżu Malty. Starsza wieża była na wyspie Gozo, ale niestety została zniszczona, więc w tym momencie ta jest najstarszą zachowaną wieżą obronną, a została zbudowana w 1610 roku. I teraz, jeżeli spojrzycie na drzwi w tej wieży, teraz są dwie pary drzwi na górze i na dole. Te oryginalne, które powstały, kiedy powstała wieża, są na samej górze, dlatego że prowadziły do nich schody. Schody zostały zniszczone, dlatego że trzeba było zbudować tutaj drogę, więc schody po prostu usunięto i wtedy powstało wejście na dole, które funkcjonuje do dzisiaj. Jest otwarte i można przez nie wejść, jeżeli chcemy zwiedzić wieżę i wejść na samą górę. Dlaczego w ogóle zatoka, w której jesteśmy, nazywa się Zatoką Świętego Pawła i dlaczego wyspa, którą widzicie tam, nazywa się Wyspą Świętego Pawła? Dlatego, że ponoć właśnie tutaj rozbił się statek, który przewoził Świętego Pawła do Rzymu. Stąd też nazwa i wyspy, Wyspa Świętego Pawła, i zatoki, Zatoka Świętego Pawła. A tutaj w Malcie pogoda jest fajna, jak pogoda w Egipcie? Pogoda jest naprawdę, słuchajcie, idealna. No. Jest grudzień, a jest naprawdę ciepło, na tyle ciepło, że Mohamed tutaj chodzi z krótkim rękawkiem. Ja nie, bo mi jest trochę chłodniej. I tak mamy okulary przeciwsłoneczne, bo jak staniemy w słońcu, to naprawdę się przydają, żeby w ogóle coś można było zobaczyć. Także jeśli chodzi o pogodę, nawet w grudniu, Malta jest naprawdę dobrym rozwiązaniem i dobrym pomysłem na wakacje, nawet zimą. Dzisiaj mamy ile? 18. 18 stopni. Tak. No właśnie, i to jest 18 stopni, które naprawdę czuć. Jest o wiele cieplej niż było nawet w Atenach, także naprawdę jesteśmy z tego zadowoleni. Zastanawiałam się cały czas, jak przetłumaczyć nazwę tego kościoła na język polski i w ogóle odpowiednie słowa nie przychodziły mi do głowy, ale jak tutaj przychodziliśmy, to się okazało, że jedna z tablic jest właśnie
w języku polskim i to mnie uratowało. To jest kościół rozbicia statku świętego Pawła. Oczywiście, stąd też nazwa wszystkiego tutaj w okolicy jest związana właśnie ze świętym Pawłem. Woda jest tutaj na tyle czysta, że widać ryby i widać nawet dno. Jak Ci się podoba, Mohamed? Fajne, bardzo fajne. Słuchajcie, nasze pierwsze wrażenia z Malty są wspaniałe. No. Naprawdę jest tutaj przepięknie. W takiej miejscowości, jak my jesteśmy, w ogóle tutaj w Zatoce Świętego Pawła jest bardzo dużo turystów. Większość mieszkań tutaj jest pod wynajem dla turystów i przez to tutaj w sezonie jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Teraz mamy szczęście, bo po pierwsze jesteśmy poza sezonem, a po drugie wciąż sytuacja na świecie nie sprzyja podróżowaniu, więc przyjeżdża tutaj naprawdę bardzo mało osób. Dzięki temu tutaj jest po prostu pusto. Normalnie w sezonie nie ma szans, żeby zobaczyć te wszystkie widoki bez tłumu ludzi dookoła. Tak się zastanawialiśmy przez chwilę, w jaki sposób tutaj rozpoznać lokalnych mieszkańców Malty, jak ich odróżnić od turystów, których jest tutaj wciąż bardzo dużo. I jedyna rzecz, która nam się nasunęła, to jest to, że lokalni o tej porze roku noszą kurtki, a turyści nie. Turystom jest cieplej, więc turyści chodzą w koszulkach na krótki rękaw, ostatecznie w bluzach, ale lokalni chodzą w kurtkach, bo czują, że jest zima. A zobaczcie, jak tutaj zaparkowane są już łódki. A tutaj mamy właściwie takie centrum turystyczne, bo jest dużo restauracji, kawiarni i ten plac, który widzicie za mną, to jest plac Bugiba, bo miejscowość, w której się znajdujemy, nazywa się właśnie Bugiba. Obecnie nie ma tutaj zbyt wielu ludzi, jak widzicie, sytuacja temu nie sprzyja, ale mamy już dekoracje świąteczne na palmach, także w tym roku będziemy spędzać dosłownie święta pod palmami. Zeszliśmy na plażę, dlatego że ja jestem fanką drzwi, a zobaczyliśmy, że tutaj jest bardzo dużo niebieskich drzwi, więc musieliśmy zobaczyć z bliska. Zeszliśmy sobie z promenady na skały i zobaczcie, jakie tutaj są piękne widoki. A tam dalej już widać właściwie koniec naszego wybrzeża. Tam jest akwarium maltańskie, dosyć znane i sporo turystów tam w ogóle się wybiera, robi sobie wycieczki na zwiedzanie. My nie lubimy takich atrakcji, więc tam nie pójdziemy. Po prostu przejdziemy się w pobliżu, żeby zobaczyć, jak sam budynek wygląda. To jest właśnie budynek akwarium.
na Malcie. Sam budynek jest w kształcie rozgwiazdy, więc wygląda dosyć ciekawie, ale my nie lubimy takich atrakcji, dlatego że generalnie nie lubimy, kiedy zwierzęta są przetrzymywane w jakimś zamkniętym miejscu, które nie jest ich naturalnym środowiskiem. Dlatego też do takich miejsc i tak czy inaczej po prostu nie chodzimy. Na tym kończymy wycieczkę po Zatoce Świętego Pawła. Jak zawsze, jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Malty. Cześć! Cześć!